dzisiejszym odcinku tankowanie na bogato, czyli szczęśliwy człowiek nie szczędzi na paliwie, najczęstsze błędy początkujących motocyklistów w praktyce, miejsce, które musisz zobaczyć, czyli punkt widokowy w Łężeczkach, powinklujemy w Sierakowskim Parku Narodowym, następnie potestujemy legendarną drogę DW123, a na koniec porównamy sobie osiągi oraz spalanie w najlepszych sport turystykę dostępnych na rynku. Zapraszam. Dziewięć 8 żeś mu zalał? No teraz tak, nie? Na dzień dobry takie kurwa. Takie na przywitanie? Na przedwiośnie. Chociaż wczoraj na przykład jeździłem na tym starym paliwie, co miałem z zeszłego roku i było wszystko gitara, nie? No. Ani jednego pierdnięcia nie miałem nic. Jeszcze tylko ciśnienia nie sprawdziłem. To ja wczoraj w tej środzie jadę koło Orlenu, patrzę cena 95, nie? 6,05. Mówię, ile? A tu 6,21, nie? Idę zapłacę, to jest jedynka. Szczęśliwi kurwa na paliwo. Suzuki GSX S1000 GT oraz Kawasaki Ninja 1000 SX. To są dwa motocykle, nad którymi się długo zastanawiałem. 2 lata temu jak kupowałem motocykl. Ostatecznie padło na kawę. A co, jak, dlaczego? To opowiem na dalszej części filmu. Trasę zaczynamy z Poznania, od tankowania. Poruszymy się na początku kawałek od Zostrady, kawałek Eski, żeby troszeczkę podgonić. Następnie kierujemy się na drogę o numerze 92 i odbijamy na punkt widokowy w Łężeczkach. W Poznaniu nie mamy zbyt dużo krętych dróg, mamy praktycznie same proste. To zawsze powtarzam, żeby gdzieś wyjechać i powinklować to 100 km. No niestety trzeba odjechać od miejsca zamieszkania. Więc korzystamy z obwodnicy, części autostrady A2 i później wbijamy w S11, żeby troszeczkę nadgonić ten kilometr, żeby nie jechać się przez miasto, bo tam po prostu wieczne korki zawsze są, więc omijamy to jak najszybciej. Natomiast tutaj taka jedna uwaga do kierowców, nie tylko motocyklistów, ale i samochodów i innych, że mamy tutaj odcinkowe pomiary prędkości, jeden na przestrzeni Krzesiny Komorniki, jest tam chyba 7 czy 8 km z tego co pamiętam, i drugi między Bukiem a Swadzimiem. I tutaj właśnie uwaga, bo ten pomiar praktycznie nie jest oznakowany, znaczy jest bardzo słabo oznakowany, tak jak na autostradzie dosyć dobrze to widać, to tutaj możecie się złapać w pułapkę w razie U, także tutaj ostrożnie, pokazuję przy okazji mapkę i uczulam. Trochę słów o kulturze kierowców na drogach. No, jak widzicie tutaj fajna sytuacja, że samochody zjeżdżają do prawej na margines. Mówię, większość samochodów się do tego stosuje, także mówię, to się polepszyło ostatnimi laty jak się jeździ. I tutaj jeszcze taka uwaga dla świeżaków, którzy zaczynają tą przygodę. Tutaj niebezpieczna taka sytuacja na krzyżówce. Zobaczcie, samochód skręca w prawo, tak, był kierunek wcześniej ok, natomiast ten samochód, który wyjeżdża ze stacji, uwierzcie mi, on nas nie widzi, nie? Więc mówię, tutaj podarujcie sobie to odkręcanie gazu, bo macie pierwszeństwo, ale ten, kto ma pierwszeństwo, to pierwszy na cmentarzu leży i nic wam z tego pierwszeństwa nie przyjdzie. Z drugiej strony macie z naprzeciwka samochód, też może was nie widzieć, jak wyjechaliście za tym samochodem, który skręcał, więc tutaj naprawdę uważajcie, bo to są bardzo częste sytuacje, gdzie zdarzają się wypadki właśnie na krzyżówkach, a niekoniecznie na prostych drogach. Tutaj jak widzicie na filmie, ładnie się pchamy do przodu,
na samym początku radiowóz. No jak dobrze pewnie wiecie, zasada jest taka, że możecie przepychać się między tymi samochodami po prawej bądź po lewej stronie pasa do momentu, dopóki nie napotkacie linii ciągłej. Jeśli pomiędzy samochodem jest linia ciągła, a nie zmieścicie się po prawej bądź po lewej, no to nie wolno się normalnie w świecie pchać naprzód. Dlatego też zatrzymaliśmy się za tym radiowozem, żeby nie kusić wilka z lasu, a dobrze w życiu wiecie jak jest, że trafisz na takiego jednego, że tam nawet nie mrugnie okiem, sobie wjedziesz bez problemu, a drugi za chwilę włączy koguta i będzie cię ścigał, nie? Także tutaj uczulam, przepisy wiecie już jakie są, także uważajcie. Tutaj mamy kolejną sytuację drogową, kiedy jechaliśmy ze samochodem, no już się mieliśmy szykować do wyprzedzania, no ale oczywiście coś mnie tknęło, bo samochód zaczął zjeżdżać do prawej i to niekoniecznie zawsze znaczy, że on nas spuszcza, a raczej się spodziewajcie tego, że on właśnie skręci w lewo, tak jakby miał przyczepkę za sobą. No i tak też się tutaj wydarzyło, że skręcał w lewo, przy okazji jeszcze, wiecie, grupka rowerzystów po lewej, jak widzieliście. No i tutaj rowerzyści różnie mogą zachować, pojechać do przodu, skręcić w lewo, w prawo, także tutaj, że tak powiem, odejmujemy trochę gazu, szykujemy się do hamowania. No jak już miniemy, no to oczywiście odkręcamy, jedziemy sobie spokojnie dalej, no ale takie sytuacje są nagminne, zwłaszcza z tym zjeżdżaniem do prawej strony, myślicie, że robi miejsce, a on po prostu bez kierunku często skręca w lewo. Tego się spodziewajcie, to jest po prostu nagminne. Mi się jedzie dobrze. Nie boli nic? Trochę łokieć mnie boli, no i tam trochę dupa, ale to tam nie ma nic w związku z motocyklem. No bo to robimy szybką fotę. Halo, halo? Ma słychać głośno i wyraźnie. To. W dzisiejszym odcinku. To już mam zrobione, nie będę musiał podkładać. Udajemy się w kierunku Śrakowa, następnie odbijamy na Szybsko Wielkie, następnie na Wronki, Wieleń, aż do drogi 123 w kierunku Przesieki. Łaje, teraz będzie mi śpiewał. A patrzę po prawej, jaka fajna pani idzie. Aha, no dobra.
Dobra, słuchaj. Jest 14:05. Słuchaj, 14:05 jest, więc proponuję jeszcze tak raz, nie? W sensie tobie z powrotem i Wiksa, nie? Ej, to jedź se pierwszy, ja cię pokręcę trochę. No. To pojedziemy tam, gdzie wyjechaliśmy tamtą drogą, nie? I zobaczymy czas, czy tam do końca będziemy jechać, czy będziemy do Sochacza spadać, bo czas jest pierwszy, to jest jeszcze ponagrywam. Faster
słuchaj, 2 godziny do chaty stąd mamy niby, nie? Normalnym tempem, a jest 14:20, więc teraz bym na chatę się udał. Bo nie zdążymy do 4, nie? Bo będziemy gonić jak głupi. No tak akurat będzie, nie? Tak, spoko, czysto. Ponieważ czas nas gonił, to zdążyliśmy się tylko 2 razy przejechać drogą 123. Jak widzicie, no, asfalt, picabello, ładne, długie, szybkie łuki, mało samochodów, no po prostu tylko jeździć, nie? W górę i w dół, w górę i w dół, że tak powiem. No i szczególne podziękowania dla mojego kolegi, który był współtwórcą tej drogi pod kątem projektu. Także pozdrowienia dla motocyklisty Glimomira, który tutaj się przyczynił do powstania. No i prosimy więcej takich dróg w okolicy Wielkopolski. No a my tymczasem kierujemy się już na Poznań. Mówię dzisiaj 8 marca, o 16 musimy być w domu, więc wracamy. W drodze powrotnej zrobiliśmy sobie z Marcinem testy Suzuki versus Kawasaki pod kątem właśnie między innymi spalania. Bo jak wiecie, te motocykle są bardzo podobne do siebie. Tu 1000 pojemności, tu 1000 pojemności. Suzuki ma tam kilka koni więcej, 147 versus 152. Tej mocy tak naprawdę za bardzo aż tak nie czuć różnicy. Jedyne co to Kawasaki no, lepiej się zbiera na tych niskich, średnich obrotach. Suzuki natomiast lepiej sobie radzi w tych wyższych, jak zauważyliśmy. Natomiast te max speedy, jak tam gdzieśmy testowali na niemieckich autostradach, no to praktycznie łeb w łeb i tam za dużo się nie różni. Kwestia chyba tylko ciężaru ridera, żeby osiągnąć jakieś tam różnice. Natomiast jeśli chodzi o ciężar, no to tam Suzuki jest tam niecałe chyba 10 kg lżejsze. No i to trochę czuć przy przerzucaniu się tym motocyklem. Ja miałem wrażenie, że lepiej też się nim skręca niż Kawasaki, ze względu właśnie na tą wagę, jest bardziej skrętny. Tak naprawdę pod kątem spalania, jak patrzyliśmy na tempomacie na różnych prędkościach, czy to na 50, czy tam na 70, 80, czy tam nawet 90, no to praktycznie było to samo, tak, na chwilowym spalaniu, nie? Marcin miał 4,7, ja miałem 4,7, jak lekko mu wzrosło, to był lekki zjazd pod górkę, to tak samo się liczniki zmieniały, no te maszyny są po prostu kopiuj wklej, tylko troszeczkę inna obudowa, zastosowanie to samo, więc tutaj cudów nie będzie. Na takim totalnym spalaniu, jak podjeżdżamy na stację, bo takie same baki mamy po 19 litrów, no to można powiedzieć, że tyle samo zawsze mniej więcej tankujemy, chyba że ktoś z nas tam bardziej odkręca, no wtedy typu litra więcej tam wchodzi, nie? Ale mówię, no są tak minimalne różnice między tymi motocyklami, że chyba jedyny, czym bym się teraz kierował, to chyba ceną pomiędzy nimi, bo jeśli ktoś na przykład tylko patrzy na cenę, no to bardziej Suzuki, bo wychodzi taniej, jeśli ktoś nie wiem, bardziej na wygląd powiedzmy, no to mi się osobiście bardziej Kawasaki podoba i więcej taki byłby wybór pewnie na końcu, ale mówię, no bardzo podobne motocykle i pod kątem osiągów i spalania. Godzina 20. Godziny 20 mam podobne. No ale to nic, to cieszę się, że dobrze wyszło, to pogadamy w takcie, nie? Tak? No, zobacz, dostał się odpowiedź. Gościu się odezwał do niego i pojechał i wziął. No to dobrze. Mówię, no to chociaż dzień pozytywnym akcentem, że nie, że zjebał, że nie pojechał na rundę i... Odbierz ode mnie. No, to od razu lepiej. Słuchaj, tutaj za niecały za kilometr stoją, nie? No do tego tutaj tak jadę. Zachowa. Ja chciałem się połączyć, żebyś słyszał. No.
nową sytuację, gdzie samochód zwalnia, za bardzo nie widzimy dlaczego. Szykujemy się do wyprzedzania wcześniej, a tak naprawdę on wyprzedza rowerzystę, którego my nawet możemy czasem nie widzieć. No i tutaj też na takie rzeczy uważajcie, że jak ktoś wciska delikatnie hamulec, no to szykujcie się do tego, że coś jest tego powodem, nie? Albo właśnie rowerzysta, albo jakiś wolny wóz, albo nie wiem, ci piesi idą, albo jest, za chwilę będzie skręcał w lewo albo w prawo, no i tego, no to musicie uważać, nie? Także sygnał stopu, no to włączamy ostrożność i szybkie myślenie. Jak widzicie, motocyklistów dzisiejszego dnia nie brakuje. My udajemy się powoli ku zachodzącemu słońcu w kierunku naszych domów. A że dzisiaj mamy 8 marca, to sobie pozwolę złożyć życzenia wszystkim kobietom. Jak wiadomo, wszystkie kobiety są fajne, a motocyklistki jeszcze fajniejsze. I tym optymistycznym akcentem żegnam się z Wami i do zobaczenia, usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!